Jeśli historia wydawała ci się kiedykolwiek nudna, to po prostu znaczy, że nie trafiłeś jeszcze na sedno historii. To miejsce, gdzie starożytne imperia ożywają, wielkie bitwy nabierają tempa, tak jak w filmie, a sekrety sprzed tysięcy lat potrafią naprawdę zaskoczyć. Bez szkolnej nudy, za to z niesamowitym klimatem, pasją i opowieściami, które wciągają od pierwszych sekund. Wejdź raz i zobacz, że historia naprawdę może uzależniać. Witamy serdecznie po raz kolejny w naszych cotygodniowych rozmowach. Troszkę o polityce, troszkę o życiu, troszkę o sensacjach. Witam Cię, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, i witam wszystkich widzów. Dzisiaj chcieliśmy wrzucić na tapetę ten list dotyczący odwiedzania synagog, ale troszeczkę w innym kontekście, bo jak zauważyliście na kanale Łatora, ja trochę mówiłem, ale sytuacja jest coraz bardziej rozwojowa i mi się wydaje, że warto jest ten temat troszeczkę dogłębniej poruszyć, moi drodzy, bo kwestia jest taka, że miał być to niby rzekomo list z miłości, a po prostu wybuchła burza. Ten list miał niby łączyć, a podzielił wiernych praktycznie w całej Polsce. No i pytanie, czy to jest jeszcze Ewangelia, czy to już jest polityka w Kościele, no nie? No bo to jest temat ciekawy. Zresztą tydzień temu, kiedy ten list powstawał, tylko powiem, to ja rzucałem podejrzenia, że za tym stoi kardynał Ryś, a w tej chwili oficjalnie się o tym mówi, że za tym stoi kardynał Ryś, co więcej zaczynają go tam bronić, Tak. między innymi arcybiskup Lublina, tam Budzik i tak dalej, zaczynają go na prawo i lewo bronić. I dlatego ten temat chcieliśmy troszkę głębiej poruszyć, nie? Tak, Arturze, ja powiem Ci szczerze, że ja byłem trochę zszokowany. To nie to, że ja jestem, wiesz, mocno ustanowiony w jakichś religijnych wzorcach, czy w religijnych jakichś tam wierzeniach, nie? Znasz moje zdanie na ten temat. Jednakże muszę powiedzieć szczerze, że ja to odbieram trochę tak jak zdradę, taką tych wszystkich wiernych, tych wszystkich ludzi, którzy łożyli na Kościół i którzy wkładali ogromną ilość, wiesz, energii i fizycznej, i duchowej. Nagle okazuje się, że wszystko to, co byli uczeni, no to jest po prostu do śmietnika. I tylko tyle. I ja to tak, wiesz, odbieram i ja w związku z tym, wiesz co, tak jak się umawialiśmy, wiesz, porozmawiamy luźno na ten temat. Ja mam kilka pytań, bo ty mówiłeś, i to z Atorem jak nagrywałeś, że dlaczego, mam pytanie po prostu, dlaczego episkopat w ogóle wystosował taki list? Dlatego, że powiedziałeś coś takiego, że to jest zgniły kompromis. Dla mnie kompromis to jest coś takiego, że jeżeli jest konflikt, nie potrafimy tego konfliktu rozwiązać, to i jedna i druga strona musi pójść na kompromis, czyli musi coś poświęcić. I to mówię, to jest z mojej perspektywy, ja widzę, że w tym liście nie ma żadnego kompromisu od strony judaizmu, tylko jest kompromis od strony chrześcijaństwa. Ja mówię, nie bronię żadnej religii. Powiedz mi, jakie to może być poświęcenie od strony judaizmu? O jakim kompromisie tam mówiłeś? Może inaczej. Jest taka, wiesz co, Sławek, zwykła zasada psychologiczna, polegająca na tym, że nigdy nie wychodź przed szereg. Po prostu, jeżeli ktoś czegoś od ciebie chce, to powinien cię o to poprosić. Nie ma takiej możliwości, że ty po prostu widzisz, że komuś czegoś brakuje i sam się zaczynasz usprawiedliwiać i mówić, ale on nie ma odwagi mnie poprosić i on cię nie prosi, ty mu to dajesz, on ci potem nie dziękuje i ty masz frustrację polegającą na tym, że ja to robiłem, a on mi nawet nie podziękował. A mało tego, pomoc jest dobra tylko wtedy, kiedy się o nią poprosi. Ja też wychodzę z takiego założenia, a nie tak, że my mamy zgadywać, co kto chce i jeszcze pomagać i później brać odpowiedzialność za jakość tej pomocy. To jest coś takiego jak te relacje, to jest śmieszne słowo. Wiesz, jest kilka takich śmiesznych słów po prostu, na przykład składka ZUS.
Czyli jest to jedno wielkie bezczelne kłamstwo, no bo składka jest dobrowolna, a ZUS jest podatkiem. Ja nie mogę z tej składki zrezygnować, więc nie jest to składka ZUS. Drugie śmieszne słowo, jakby się mówiło o relacjach polsko-ukraińskich. To nie ma żadnego dialogu, to jest monolog i tak dalej. Tak. I podobnie też kwestie związane z judaizmem. Tylko widzisz, mi się wydaje, powiem Ci uczciwie, że ten zgniły kompromis zaczął się dużo wcześniej. Zaczął się w momencie, ja chciałem podrzucić taki pewien temat, on się zaczął w momencie Soboru Watykańskiego II, kiedy wybrano Jana XXIII, tak? Tak na marginesie, nie wiem czy o tym wiecie, moi drodzy, ale zanim wybrano Jana XXIII, wybrano innego kardynała i inny miał być papieżem. Wybrano kardynała Siriego, ale zmuszono go do tego, żeby odmówił i nie przyjął godności papieża. I następnie wybrano Jana XXIII. Jak go zmuszono? Była to uprzejma Zmuszono, prośba, bo jeżeli nie ty do bierzesz, odrzucenia? jeżeli tak samo jak zmuszono na przykład Benedykta XVI. Ja wiesz, byłem asystentem pastoralnym przez wiele lat w przepięknej diecezji St. Gallen. To jest ciekawa sprawa, bo St. Gallen ogólnie ma 6 lóż masońskich, no nie? Nie jest też żadną tajemnicą, że biskup, który wtedy był, jak ja byłem asystentem pastoralnym, on się nazywał, jakkolwiek nie brzmi jego nazwisko, bo on się nazywał Iwo Führer, no nie? Także ten biskup też był członkiem loży masońskiej, co było powszechnie wiadome. I jak ja wróciłem do Polski z diecezji St. Gallen, to potem wybrano Benedykta XVI. No i potem się okazało, była wielka burza, że do rezygnacji doprowadziła mafia z St. Gallen, nie? I bardzo głośno. Było gdzieś tam u mnie na kanale, jest w ogóle film o tym, bardzo ciekawy, gdzie ja tam pokazuję. Ale zmuszono, bo po prostu jeżeli się wybierze, to ty musisz powiedzieć, czy przyjmujesz tę godność, tak? I zmuszono go do tego, żeby on powiedział, że tej godności nie przyjmuje. Kardynał Siri. I wówczas potem wybrano, twierdzono w ogóle, on miał przyjąć imię Grzegorza kolejnego. Ale zrobiono coś takiego, że wybrano Jana XXIII, bo stwierdzono, że ten kardynał Siri jest zbyt konserwatywny, no i Europa Wschodnia będzie oburzona. To trochę takie dziwne, bo raczej Europa Zachodnia jest bardziej progresywna, więc to im by przeszkadzał, a nie Europie Wschodniej ogólnie, nie? W Polsce na przykład Wyszyński nie przeszkadzał, więc załóżmy, to nie byłoby problemu. No i wybrano kardynała tego Jana XXIII. No i on rozpętał burzę w postaci Soboru Watykańskiego II, tak? I wtedy powstała ta właśnie deklaracja Nostra Aetate, która miała wiele założeń. Miała założenia w postaci takiej, że ta deklaracja Nostra Aetate miała takie założenia, wiesz, że nie będzie się obciążać za zabójstwo Jezusa, ogólnie na przykład całego narodu żydowskiego, tak? Ogólnie. No i teraz sytuacja jest tego typu i będzie się prowadzić dialog z Żydami. Pytanie, po co w ogóle tą deklarację Nostra Aetate zrobiono? No jeżeli się zastanowimy, w jakich latach wybrano Jana XXIII, jeżeli sobie wyobrazimy, że przed Janem XXIII był Pius XII, była kwestia wojny, robiono liczne zarzuty, że on nie pomagał Żydom albo coś. Żydzi mieli wiele różnych tam do powiedzenia rzeczy, co jest kłamstwem, bo Pius XII wstawiał się między innymi za Żydów holenderskich, ale kiedy pisał list do Hitlera, no to Hitler na złość jeszcze więcej, jeszcze bardziej robiono łapanki na Żydów w Holandii na przykład, nie? Więc po prostu ten zgniły kompromis zaczął się już w tym momencie i w mojej ocenie Sobór Watykański II był początkiem końca, bo to potem dalej nawarstwiało. To dalej nawarstwiało, nawet jak Franciszek na przykład zakazał sprawowania mszy trydenckiej, wcześniejszej, co jest absurdem, żeby papież zabraniał sprawowania mszy, tak? Czekaj, Artur, ja ci muszę tu przerwać. W takim razie, bo tutaj wiesz, jedno takie pytanie, które nie daje mi spokoju. Ile tutaj jest religii, a ile jest polityki w takim razie? Dlatego, że wiesz, wygląda na to, że wszystko to, co się dzieje w Watykanie, wszystko to, co się dzieje w związku z tymi religiami, to jest jedna wielka polityka, a jest bardzo niewiele duchowości tutaj, bardzo niewiele, wiesz, odkupienia grzechów, czy jakichś
rzeczy, które tak naprawdę powinny przyświecać wszystkim religiom. Mhm. I ja uważam, zresztą ja jak byłem dzieckiem, to też w to wierzyłem, Mhm. wszyscy ludzie, przynajmniej znaczna większość z nich, którzy się przyłączają do jakiejś religii, to oni mają nadzieję, i to jest właśnie kluczowe słowo. Religia tak naprawdę daje nadzieję na to, że pomimo tego, że cierpimy teraz, my doświadczymy czegoś wielkiego, wzniosłego, na przykład po śmierci. W innych religiach jest to w innym życiu, albo inaczej się to rozróżnia. Jednakże jest tam nadzieja, jest tam obietnica na to, że to cierpienie ma sens. I teraz z tego, co widać, to tak naprawdę, dlatego mówię tutaj o zdradzie. Te religie, tak jakby wiesz, katolicyzm, no bo o tym tutaj mówię, tak jakby zdradziła swoich wiernych, bo mówiła, no czy wierzycie, czy nie wierzycie, czy my się bratamy, czy się nie bratamy, wszyscy jesteśmy jednym, nieważne, oni nie są winni niczego, czyli to, co nauczali, to jest po prostu, wiesz, no, można Wiesz, wyrzucić. najciekawsze jest to, że ja wczoraj czytałem kwestię dotyczącą tego, że papież Leon objechał Rysia, kardynała Rysia za właśnie ten list. Oczywiście nie osobiście, ale robiąc odczytanie sugerował jasno te kwestie dotyczące kardynała Rysia, bo No tak, ale wiesz, to jest na zasadzie takiej. Mleko się wylało i już nic tego nie zmieni. No tak. Kot uciekł z worka i już go nie czytam. Dżin z butelki uciekł i już go nie złapiesz. Już po prostu ktoś pokazał już swoje tam, prawdziwe wiesz, kolory. poza tym ja ci powiem jeszcze rzecz, o której myśmy sobie w prywatnych rozmowach troszeczkę mówili, bo prawda z tym listem jest taka, że ja bym to nazwał takimi słowami przymus, którego miało nie być, tak? Bo oficjalnie ten list nie musiał być czytany. Na tym polegał ten zgniły kompromis, tak? W ogóle podobno jednym głosem episkopat go przyjął. Natomiast w praktyce w niektórych miejscach, jak na przykład diecezja krakowska, on był obowiązkowy, tak? No i w mojej ocenie, powiem ci to uczciwie, to nie jest przypadek. W mojej ocenie to nie jest przypadek, dlatego, że ten list to jest dopiero początek całości, która się rozegra. Ten list był tak jakby, można by sobie zadać pytanie, na ile ten list był po prostu testem, testowaniem, czyli po prostu na ile wierni przyjmą ten list bez zadawania pytań. I teraz pytanie, kto ogólnie przeczyta i pójdzie za głosem episkopatu, a kto nie będzie czytał. Na przykład w krakowskiej był obowiązkowy, ale na przykład z tego, nie wiem jak tam w gliwickiej był, ale w katowickiej, no w wielu miejscach w ogóle go nie przeczytano, no nie? Ogólnie. Także w mojej ocenie był to po prostu, bym powiedział, test, no nie? I Czekaj, to ja w związku z tym zadam ci pytanie i ty będziesz też wypowiadał się. To się dopiero zacznie, powiedziałeś. Co, dlaczego i w jakim kierunku to zmierza? Proszę cię bardzo. już, sekunda, tylko teraz jeszcze ci powiem odnośnie tego testu bez zadawania pytań, bo tutaj rodzi się takie pytanie, czy to jest troska duszpasterska? Nie, to nie jest żadna troska duszpasterska, to jest po prostu zarządzanie przekazem. Czyli coś po prostu zostało zrobione i my zarządzamy tym przekazem. Jest to testowanie, po pierwsze, na ile wierni przyjmą to bez zadawania pytań. To jest takie jak testowanie, jak robisz na przykład, nie wiem, głosowanie odnośnie aborcji, tak? Robisz testowanie, żeby zobaczyć, aha, no jest na przykład 30%. No to dobra, mieszamy w kotle i robimy nowe głosowanie za jakiś czas, nie? Rozumiem. Mniej więcej wiesz, jest to mniej więcej na takiej zasadzie. W mojej ocenie w ogóle, tak delikatnie powiem, że teraz są ostre kwestie odwoływania prezydenta Krakowa, ale w mojej ocenie Kraków powinien zmienić nie tylko prezydenta, ale również kardynała, no nie? Bo to za dobrze jakoś nie robi, załóżmy, Krakowowi, no nie? Co więcej, ja mam kilka takich innych pytań się we mnie rodzi, Sławek. Ja ci powiem to uczciwie, bo widzisz, z natury rzeczy było ogólnie tak, że kardynałowie, czyli książęta kościoła, bo tak ich nazywano, książęta kościoła, to słowo się wzięło od kardynała Richelieu. Kardynał Richelieu po raz pierwszy powiedział książęta kościoła. Więc prawda jest ogólnie taka, że kardynałowie ogólnie byli albo w kurii rzymskiej, albo na stolicach biskupich kardynalskich. W Polsce było to Warszawa, Kraków, Wrocław. Teraz doprowadzono do kompletnego przemieszania.
We Wrocławiu nie ma kardynała, obecnie w Warszawie nie ma kardynała, a kardynałowie są w Łodzi i w Krakowie, tak? I dziwnym trafem w Łodzi jest już drugi kardynał. Boryś tam był, a teraz jest Krajewski, tak? Więc teraz Ale co pytanie, myślisz, że oni te diecezje będą chcieli w jakiś sposób połączyć, czy jak? mi się wydaje, że w tej chwili został kompletnie zburzony porządek, który nazywa się awansem. Kiedyś był awans polegający na tym, że ty awansowałeś, dla ciebie było zaszczytem, że ty poszedłeś na tą stolicę Okej. kardynalską. To był zaszczyt, to był awans. W tej chwili zaczyna się robić jaja w postaci kardynał ad personam, tak? Czyli po Co prostu oznacza? kardynał ad personam, że kardynał daje się osobie kardynała niezależnie od stolicy jakiejś tam biskupki, tak? Takie, wiesz, samodzielne księstwo trochę? Takie nie, no na Czyli... zasadzie takiej, że ten kardynał nie jest przypisany do konkretnej diecezji kardynalskiej. Rozumiem. Aha, czyli taki To, skoczek, tak? tak, to Który jest na będzie po takiej prostu... zasadzie, jak na przykład w Opolu, który jest diecezją, posadzono w diecezji opolskiej posadzono na przykład Alfonsa Nossola, który był arcybiskupem, co było dziwne, no bo jest diecezja, ale rządzi nią arcybiskup. Albo przed II wojną światową na przykład był Płock, który jest diecezją, Płock zawsze jest diecezją, ale był arcybiskup, biskupem płockim, więc to takie Wiesz, jest, wiesz. ja zadaję ci tutaj pytania, dlatego że wiesz, dla mnie, ja mógłbym poczytać na ten temat, ale skoro ty już jesteś tutaj, mamy ciebie na wizji, to ty wyjaśnisz wszystkie rzeczy, bo ja powiem szczerze, nawet nie starałem się zgłębiać tej całej polityki, szczególnie tej watykańskiej i tej religijnej, dlatego że dla mnie są to struktury, które są narzucane, wiesz, w jakiś sposób sztucznie po to, żeby dodać wagi danej religii i żeby No, stworzyć no organizację. tak, jeden wiesz, Sławek, jeden z takich dowcipów mówi bardzo prosto, czym różni się biskup od arcybiskupa. Niczym, tylko ten drugi o tym nie wie. Aha, no No właśnie. nie? I No jemu się proszę wydaje, bardzo. że skoro on jest arcy, to znaczy, że on jest kimś większym, a tak naprawdę on nie Tak. jest nikim większym. No właśnie, widzisz. I z tego też powodu, wiesz co, no ja tak jak mówię, ja tutaj jestem pełen empatii dla tych wszystkich ludzi, którzy są rozczarowani i naprawdę nie to, że ja jestem jakiś tam wielce mega proreligijny, nie, tylko ze względu na to, że rozumiem, że jeżeli ludzie, wiesz, wkładają mnóstwo pieniędzy, energii i swojego mentalnego i duchowego wysiłku w pewne rzeczy, to też oczekiwaliby po prostu, że dane nauki, dogmaty, co z definicji wynika, dogmaty są niezmienialne, niepodważalne, że one pozostaną takie, jakie pozostaną, a jeżeli nie pozostaną, no to trzeba sobie zacząć zadawać pytania i to takie bardzo poważne pytania, nie, o zasadność danej religii, no i o zasadność tego, w jakim kierunku to zmierza. Nie? No ale dobrze, okej, wiesz co, ty wyjaśniłeś to. Jedną i powiem rzecz ci jeszcze chciałem szczerze, powiedzieć dla naszych widzów. Bardzo krótko, bardzo szybko, bo czepiłem się tej Łodzi. Zwróć uwagę na kwestię, że diecezja łódzka najpierw była diecezją, a bodajże w roku 92, nie pamiętam, jak ktoś sprawdzi, niech mnie poprawi, z diecezji łódzkiej zrobiono archidiecezję. Z natury rzeczy archidiecezja jest metropolią, czyli posiada podległe sobie diecezje. Archidiecezja łódzka była jedyną archidiecezją w Polsce nie będącą metropolią, mającą prawo egzempcji podlegającą bezpośrednio pod Watykan. Dlaczego? Czy była tak niewiarygodna? Nie. Podobno była najbardziej pogańska, bo były to tereny zamieszkiwane przez właśnie wyznawców tej religii, o której bardzo często mówimy, tak? Tam najwięcej ich było. Ich jest najwięcej w Krakowie i w Łodzi ogólnie. I diecezja oczywiście, archidiecezja łódzka dopiero bodajże w 2002 stała się metropolią i pod nią podlega jeszcze diecezja łowicka, ale przez szereg lat była to archidiecezja jako najtrudniejsza, najbardziej pogańska diecezja w Polsce, mająca prawo egzempcji, podlegająca wiesz co, w bezpośrednio związku stolicy z tym, apostolskiej. w związku z tym ja mam dalsze pytanie, bo skoro powiedziałeś, że tam była prominentna ta religia, mówimy tutaj o judaizmie oczywiście, Tak. Jeżeli była prominentna ta religia i ona podlegała, ta
metropolia, czy ta diecezja, archidiecezja, przepraszam, wiesz, podlegała bezpośrednio pod Watykan, jaki jest cel tego? Mhm. Czy Watykan chciał chronić tych ludzi, chciał ich pod kloszem trzymać, kontrolować w jakiś sposób, czy być może już wtedy zaczynał się układać i szykował sobie grunt pod dalsze działanie? Dlatego, że No to oczywiście to o czym jest ja mówię, działanie... czekaj Arturze, to o czym ja mówię tutaj, to są spekulacje i ja muszę to wyjaśnić. To są spekulacje, ale te spekulacje mają naprawdę dość poważne argumenty w związku z tym listem, który teraz wyszedł. Mhm. I powiedz mi, jaki jest cel, że taka diecezja była utrzymywana w bezpośrednim połączeniu z Watykanem? Co Polegało to na tym, żeby po prostu Watykan miał bezpośrednią kontrolę. Że na przykład takie cyrki są, na przykład weźmy sobie, podam Ci przykład z historii Szwajcarii na przykład. Kiedy ja byłem w Szwajcarii, wcześniej w Szwajcarii w diecezji Chur był biskup Wolfgang Haas. To był bardzo konserwatywny biskup i nie pasował do tych biskupów szwajcarskich, bo tamci po prostu rozpieprzali Szwajcarię równo. A on był bardzo konserwatywny, więc trzeba było coś z tym biskupem zrobić. Pod diecezję Chur podlegało jeszcze wtedy księstwo Liechtensteinu. Więc zrobiono archidiecezję Liechtensteinu z prawem egzempcji. Na czym to polega? No polega na tym, że Liechtenstein wydzielono, z biskupa zrobiono arcybiskupa, czyli Hasa przeniesiono do Liechtensteinu, tak? I prawo egzempcji miało, więc ona nie miała żadnych sufraganii, ta diecezja. To była permanentnie kontrolowana diecezja przez Watykan. I podobnie odnieśmy się do kwestii dotyczących... I patrz, i Has sobie już poszedł na emeryturę, teraz załóżmy, poszedł następny, jest tam arcybiskup, nie ma sprawy, ale teraz weźmy to, przełóżmy na nasze polskie podwórko. Mamy ta historia z tolerancją judaizmu w kościele katolickim zaczęła się od tej deklaracji Nostra Aetate, tak? Przez Jana XXIII, ale potem dalej się to rozruszało. No bo Jan Paweł II dawał do pieca dalej, chodził do synagogi, całował Torę, wspominał o Holokauście na prawo i lewo. Tylko dziwne, że wspominał o Holokauście, o wielkich mordach, a nie wspominano o Polakach, którzy ratowali tych ludzi, bo tylko w Polsce o to chodzi. Tylko w Polsce za pomoc Żydom była kara śmierci. We Francji czy gdzieś indziej tego nie było. A o tym nie wspominano. Nikt o tym nie mówi, prawda? No. Niewiele się o tym mówi. O tym się niewiele mówi. Nie mówi się na przykład o rodzinie Ulmów, którzy przechowywali dwie rodziny żydowskie i przez to zostali zamordowani. Przy czym żona tego Ulma była w ciąży wtedy, tak? O tym się nie mówi, tak? Mówi się o innych bzdurach. Nie wiem, czy pamiętasz takie sytuacje w postaci, że w Oświęcimiu stał krzyż i środowiska właśnie tego wyznania wrzeszczały, Tak. że nie może, że trzeba usunąć krzyż z Oświęcimia, tak? Tak, No, tak, wiesz, pamiętam to. ja wam powiem inaczej trochę sytuację prawdziwą, bo z tego, co ja się orientuję, jeżeli jest inaczej, to mnie poprawcie, ale nie chcę konkurować z Braunem, ale Żydzi nie ginęli w Oświęcimiu. Żydzi ginęli w Brzezince, to po pierwsze. Żydzi nie byli przewożeni do Oświęcimia, oni byli przewożeni do Brzezinki. Jeżeli ktoś by mówił Auschwitz-Birkenau na przykład, okej, no to się traktuje niby jako jeden obóz, ale to były oddzielne obozy, bo był Auschwitz 1 Oświęcim, Auschwitz 2 Brzezinka, Auschwitz 3 Monowice. Więc Żydzi nie byli przewożeni do Oświęcimia, oni byli przewożeni do Brzezinki, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli Braun mówił o komorach gazowych na przykład, to ja sam docierałem do akt sprawy, że jeżeli było gazowanie więźniów z Auschwitz, to ich samochodami przewożono do Brzezinki w pewnym czasie. I tam były komory gazowe i tam ich gazowano, nie? Ale to jest... Dobrze. Wiesz co, Arturze, zatrzymajmy się tutaj, dlatego że umknie mi myśl, która jest tutaj bardzo ważna. Powiedziałeś tutaj bardzo ważną rzecz, która polega na tym, że tak naprawdę Watykan kontrolował to i Watykan tak naprawdę mógł, i ja nie mówię, że na pewno, ale mógł wprowadzać dezinformację w formie takiej, że ukrywał pewne rzeczy, dlatego że ukrywanie pewnych faktów historycznych też jest dezinformacją, dlatego że półprawda jest półkłamstwem, prawda? Jeżeli milczysz o pewnych rzeczach historycznych, mówię historycznych, dobrze udokumentowanych, które miały miejsce, a ty celowo
o nich nie mówisz. Dla mnie to jest współudział w jakiejś zbrodni, ze względu na to, że chcesz zatuszować pewne rzeczy. I teraz ja znowu uparcie wracam tutaj do tego mojego pytania. Kontrola, w jakim celu ta kontrola? Czyli co? Wynika, że przygotowywali się przygotowywali grunt pod przyszłe wydarzenia, które miały nadejść, o których oni wiedzieli lub byli świadomi ze względu na to, że być może to oni nawet planowali to, mam tutaj na myśli Watykan i te władze watykańskie, planowali i oni zdawali sobie sprawę, że jest nieuniknionym, żeby religie połączyły się w jedną całość. Dlatego, że dla mnie to tak wygląda z mojej perspektywy. I wiesz, i jak myślisz? Pospekuluj tutaj. Jak No myślisz? właśnie, widzisz, ja tutaj posłużę się cytatem człowieka, który pochodzi właśnie z tego narodu i z tego wyznania, a jest moim zdaniem wyśmienitym aktorem polskim. Chodzi mi tutaj o Bogdana Łazukę, bo Bogdan Łazuka właśnie jest z tego wyznania natomiast mi się podoba bardzo jego cytat. Ja go bardzo lubię. On był na przykład wiernym kibicem chyba Legii Warszawy, zawsze na każdy mecz chodził i tak dalej. Pamiętajmy jeszcze o czymś takim, że ja powiem znowu, ktoś powie, że to jest herezja, ale moje podejście takie było. Słowo, że ktoś jest Żydem, pojawiło się po II wojnie światowej tak naprawdę. Natomiast przed II wojną światową w Polsce w statystykach w ogóle nie istnieli Żydzi. Byli Polacy wyznania mojżeszowego. I tyle w temacie. Natomiast samo pojęcie pojawiło się po wojnie, bo po wojnie stworzono Izrael, potem był Moczar i tak dalej, i te inne rzeczy historyczne. Natomiast chodzi mi o Bogdana Łazukę i chodzi mi o film Chłopaki nie płaczą, tak? Bo w tym filmie Chłopaki nie płaczą, Bogdan Łazuka mówi taki fajny cytat: trzeba zrobić grunt pod dobre interesy. No nie? Tak. I on to mówi w takim akcencie, że wiesz, na zasadzie pan mnie pytasz, ja panu odpowiadam. No nie? Mniej więcej w takim stylu to jest robione. No i właśnie ten grunt pod dobre interesy. Zwróć uwagę na to, że ja wrócę do tej nieszczęsnej Łodzi. No jak ktoś tutaj jest z Łodzi, kto mnie słucha, to może też się wypowiedzieć w komentarzach. Ale wrócę do tej nieszczęsnej Łodzi, gdzie mogę zadać pytanie, że przez szereg lat, załóżmy, mamy kwestię, że to jest najbardziej pogańska diecezja. Potem bodajże w 2002 roku robią z niej archidiecezję, a następnie dają jednego kardynała, w ogóle Łódź nie ma za specjalnie szczęścia do biskupów, od już Ziółka załóżmy, bo potem mamy Jędraszewskiego, który poszedł do Krakowa z Łodzi, a on wcześniej bronił Peca w tych sprawach pedofilskich. No i potem poszedł do Krakowa i to jest jedyny biskup Krakowa, który nie był kardynałem. Tak na marginesie, bo mu nie dano kapelusza kardynalskiego. A następnie po Jędraszewskim mamy Rysia. Następnie po Rysiu mamy, załóżmy, Krajewskiego, który tak na marginesie jest jałmużnikiem, a pierwszy jałmużnik wśród apostołów to był Judasz. To też jest ciekawa sprawa, o czym Krajewski sam otwarcie mówił, nie? Natomiast można by sobie zadać pytanie, czy to, że tam pojawiają się w tej chwili kardynałowie, to przypadek, czy po prostu jest to nowa strategia. I ja wrócę do słów Bogdana Łazuki, że trzeba zrobić grunt pod dobre interesa. No nie? W mojej ocenie to jest kompletny demontaż Kościoła w Polsce. To już się zaczęło w momencie śmierci Jana Pawła II, po śmierci Jana Pawła II, kiedy do Krakowa wypędzono niby w nagrodę Dziwisza, tak? To nie była żadna nagroda, to po prostu chciano się go pozbyć z Watykanu, bo on za dużo wiedział. Za długo tam był, za dużo wiedział. No i wtedy był taki okres, że nie wiadomo było, kto tak naprawdę tą Polską rządzi, tym polskim kościołem. Czy Dziwisz z Krakowa, czy prymas, czy arcybiskup Warszawy, kardynał. Czort wiedział. Po prostu nastąpiło rozmycie kompletnie kwestii hierarchii. A teraz następuje kwestia dalsza, że mamy Kościół polski, który jest absurdalny, że w Warszawie nie masz kardynała. Może bardzo dobrze, bo jak Galbasa zrobią kardynałem, to będzie tragedia, bo to jest Ryś 2, no nie? A Galbasa ci powiem, znam jak własną kieszeń. Bardzo dobrze go znam, tego człowieka, Galbasa. No, więc wiesz,
We Wrocławiu również nie masz kardynała ogólnie, a robisz jakieś kosmiczne tworzenie, że w Łodzi jest już drugi kardynał z kolei. Więc dla mnie jest to kompletny demontaż i przerabianie pewnych rzeczy w tej strukturze Kościoła. I to mi bardziej wygląda na to, o czym powiedziałeś. Rzeczywiście tutaj uderzyłeś w punkt i trudno się z tym nie zgodzić. Demontaż, to magiczne słowo, demontaż. Demontaż zawsze powoduje oczywiście unicestwienie struktur, które są. No i oczywiście, ponieważ powstanie próżnia, musi zostać zamieniona czymś nowym. Ciekawe, co to nowego będzie. No i teraz Ciekawe... rzecz jest, widzisz, teraz też jest, jak popatrzysz na tą linię, bo zarówno Ryś, jak i Krajewski to są kardynałowie ze stajni Franciszka, jak ja to nazywam, tak? No i Galbas arcybiskup również. To są postacie z wiesz, ze stajni Franciszka. Pamiętajmy o tym, że te postacie są właśnie z tym jednym kierunkiem jakoś powiązane i teraz zaczyna się tworzyć taka wizja Kościoła, gdzie ma być niby więcej dialogu, mniej twardych granic, czyli zaczniemy rozmywać te granice, tak? Ma być więcej otwarcia, no bo już się zaczynają cyrki w postaci, że Krajewski zaczyna opowiadać na temat społeczeństwa LGBTQ i tam coś jeszcze XYZ po prostu. No Ryś to już w ogóle jest z tego, gdzie robi sobie zdjęcia z Minakowskim. To co Minakowski, to teraz bym powiedział Minakowskie chyba, bo się przerobił na kobietę i próbuje być gwiazdą. Niestety gościa bardzo szanowałem, bo on zrobił zarąbistą serię genealogiczną. I ja czekałem, żeby mieć całą serię. Brakuje 4 tomów ostatnich. I chłop się na babę przerobił. I teraz już to nie zostanie dokończone kompletnie, bo pierdolca dostał, nie? A teraz... Czekaj, ale serię genealogiczną odnośnie czego? Odnośnie Kościoła czy czego? Nie, genealogię polską. Po prostu, że mogłeś Rozumiem. wyszukać kwestię, czy jesteś ze szlachty, czy nie, które korzenie pochodzisz. On zrobił 20 tomów, miało być 24. Ja mam te 20 tomów i czekałem, żeby mieć całą serię, kurna. Po prostu. No ale to już nigdy nie zostanie ukończone. To, co ten chłop osiągnął w tych kwestiach, jako potomków Sejmu Wielkiego Rzeczypospolitej, to stracił. Stracił kompletnie, przerabiając się na babę, a teraz próbuje brać i gdzieś tam robić gwiazdę u boku Rysia. No to wiesz, sorry, przepraszam, ale coś tu jest nie halo, nie? Coś tu jest ogólnie, powiedzmy sobie szczerze, nie halo, no nie? I wiesz, ja ci powiem, że to, co się w tej chwili dzieje w Kościele Polskim i te powiązania z judaizmem i ten demontaż, to bym powiedział, że to jest zmiana zasad gry. A wiesz, nie zmienia się konia, na którym się jedzie, tak? W czasie wyścigu. Chyba, że się musi, prawda? Albo chyba, że jest się zmuszonym przez kogoś. Ktoś nas do tego zmusi. W jakim celu nas zmusza? Słuchaj, Artur, na razie zakończymy ten wątek tutaj, chyba że będziesz chciał jeszcze coś powiedzieć i ja zadam ci inne pytanie, które jest znacznie ważniejsze. Jednakże dla mnie to wygląda, ja tak jak mówię, ja wspomniałem tutaj tą książkę Exo Watykana, ale mi się wydaje, że będziemy musieli nakręcić nowy odcinek na ten temat, dlatego że tam rzeczy, które są wypowiedziane, ja zasiadłem znowu do tej książki i po prostu odświeżyłem sobie pewne informacje i tam widzimy pewne oznaki, że tak jak powiedziałeś, przygotowuje się grunt pod dobre interesa, tak? No. I dokładnie tam jest tak napisane i tam się miesza kilka wątków. Jednakże to, o czym ty powiedziałeś, i to są tutaj słowa klucze. Demontaż, coś nowego i w tym momencie należy to obserwować. I ja powiem znowu tutaj dla wszystkich naszych widzów, zastanówcie się, czym tak naprawdę religie są, czy nasza religia, ta katolicka, tak, czym jest, jaką ona pełni rolę, i jakie ona ma umocowanie w naszym społeczeństwie egzystencjalne. Ja mówię, jakie ma umocowanie, dlatego że jeżeli tak łatwo zmienić religię i dogmaty, no to trzeba zadać sobie pytania. I to bardzo ważne pytania, jaka jest zasadność po prostu, wiesz, takich religii. Taką religią to może być wszystko, Arturze, tak pamiętasz, jak rozmawialiśmy, UFO może być religią, polityka może być religią, sport, wszystko inne. Każdy jakiś twór,
który jest oparty na dogmatach, może być po prostu religią. Nie? No i tak po prostu, Wiesz, tak wszystko niestety możemy to przerobić w pasuje. ideologię. Wszystko możemy przerobić w ideologię. Dokładnie. Dobrze, następne pytanie jest, i to jest tutaj słowo, może nie słowo, to jest tutaj dla mnie najważniejsze pytanie. Dlaczego Żydzi są narodem wybranym? Bo ja, tak jak mówię, z mojej perspektywy, jaki Bóg wybiera sobie naród, który ma prawo uciskać, zniewalać, mordować i dokonywać najstraszliwszych okrucieństw na innych rdzennych mieszkańcach danych terenów, danych obszarów geograficznych, jaki Bóg dopuszcza do tego, jaki miłosierny, miłościwy Bóg dopuszcza do tego. Dlaczego Żydzi są narodem wybranym? Możesz tutaj powiedzieć o tym pierwszym przymierzu, ale mnie najbardziej Nie, tu interesuje nie chodzi o tutaj, pierwsze przymierze, wiesz. wiesz, czekaj Arturze, mnie tutaj najbardziej interesuje podłoże to socjologiczne, psychologiczne z punktu widzenia jednostki i socjologiczne z punktu widzenia po prostu danego narodu. Proszę cię bardzo, możesz rozwinąć temat, możemy podyskutować. Ja ci powiem coś takiego. Dla mnie osobiście, ja ci odpowiem na to pytanie, tylko najpierw zadam takie inne pytanie, żeby rozwinąć i żebyśmy zobaczyli, o co tu chodzi. Pytanie podstawowe, bo w tym liście jest mowa, że Żydzi są narodem wybranym, tak? Moje pytanie jest troszeczkę inne. Czy ten list biskupów polskich, a w zasadzie prywatny list Rysia, to jest Ewangelia, czy to jest bardziej manifest? Bo widzisz, on zaczyna się od Łazarza, a w ogóle kończy się na wielkich sporach historycznych. I to jest taki, bym powiedział, największy zarzut, czy w tym przypadku tego listu, bo w tym liście w mojej ocenie jest gra słów, manipulacja. I czy po prostu nie jest tak, że Ewangelia w tym liście została wykorzystana jako wstęp do czegoś innego, tak? Bo mi się wydaje, czytając ten list, że to jest dokument pisany pod konkretną narrację. Oczywiście jest to przypomnienie nauczania Kościoła, bo można by Ale ja sobie... się też całkowicie zgadzam z tobą. Pisany pod pewną narrację. Całkowicie się Bo zgadzam to z nie tobą. jest Proszę bardzo. list mówiący o tym, dlaczego coś czuje, tak? Tylko on mówi, on już nie tylko mówi o wierze. I teraz powiem ci jedną rzecz. Można by się bardzo ładnie zasłaniać słowami świętego. Ja nie mówię o pierwszym przymierzu, o Abrahamie, bo słuchaj, to byłoby błędem logicznym. Ogólnie byłoby błędem logicznym, skoro Stary Testament był pisany dla Żydów, a Nowy dla chrześcijan, tak? No to w tym przypadku błędem by było, żebym ja wyciągał reguły i przepisy judaizmu i je przenosił żywcem do tego, nie? Do Nowego Testamentu. Jakbym teraz wyciągnął z Księgi Kapłańskiej, że nie będziesz spożywać krwi i jak świadek Jehowy będę mówił, że kurczę, nie wiem, kaszankę jadłeś, tak? No. To było kompletnie do innej rzeczywistości pisane i tak dalej. Więc logicznym byłoby, moim zdaniem, logicznym byłoby, żeby odnieść się do cytatów ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, przepraszam. Dlatego, że przecież Jezus Chrystus też był Żydem, Matka Boska była Żydówką, wszyscy apostołowie byli Żydami. Co więcej, na przykład święty Paweł był nawet rabinem, on był ze szkoły Gamaliela, więc on był uczony. On nie był jakimś tam prostakiem jak Piotr, rybak, tylko on był po prostu, no wiesz, gościem intelektualnym, nie? Ogólnie. Oczywiście. I teraz, jeżeli zajrzymy sobie do Nowego Testamentu, do listu do Rzymian, to tam zadają świętemu Pawłowi pytanie, czy poprzez fakt, że ten naród właśnie wziął i zabił Chrystusa, przestał być narodem wybranym? I wtedy święty Paweł zaprzecza i mówi, nie, żadną miarą, no nie? Żadną miarą, bo Bóg nie odwołuje nigdy czegoś, swoich obietnic i tak dalej, nie? Jasne, jasne, fajnie. Tylko wiesz, pamiętajmy o jednej rzeczy. Ten naród z czasów świętego Pawła, czy Jezusa Chrystusa, czy pierwszych apostołów, nie ma nic kompletnie wspólnego z tym narodem, to znaczy może nie naród, ten judaizm nie ma nic wspólnego kompletnie z tym narodem, który obecnie jest na terenach Palestyny ogólnie. Dlaczego? Dlatego, że w 70 roku cesarz Tytus po prostu wbił, zrównał z ziemią świątynię, Jerozolimę i pogonił ich na 3 strony po prostu. W związku z tym teraz mamy judaizm od 70 roku, judaizm rabiniczny, tak? Który nie ma nic wspólnego ze świątynią.
On tworzy się na nowo. Natomiast w chwili Czekaj, z obecnej... tego co ja rozumiem, Artur, ten judaizm rabiniczny polega na tym, że to rabini tak naprawdę interpretują wszystkie te pisma i oni w jakiś sposób narzucają Dawniej, po prostu za tą czasów Jezusa i wiarę. apostołów Mhm. królowała Tora. Teraz Mhm. króluje Talmud. A Talmud to są po prostu wyjaśnienia, opisy i tak dalej. Jest podobna sytuacja jak z islamem, gdzie był Koran, można było się na Koran powoływać i wiele rzeczy w Koranie, może jest tam złych, ale niektóre są normalne, nazwijmy to. Koran nie sprawiał takiego problemu aż dużego czasami w niektórych kwestiach, natomiast problemem stawało się wyjaśnianie, interpretacja Koranu. I popatrz, do jakiego paradoksu tutaj dochodzi. Wspólny mianownik jest taki. Mamy Talmud w judaizmie, tak? Mhm. Mamy w Koranie to, o czym powiedziałeś, tak? Też interpretacja tych wszystkich imamów, tak? No. I w Kościele mamy też interpretację, oczywiście nie wolno ci się wypowiadać na tematy religijne, jeżeli nie skończysz odpowiednich studiów, tak? Na tych studiach to oni cię ukierunkują, oczywiście studia teologiczne, takie, które ty masz skończone, nawet doktoryzowałeś się z tego. I teraz zwróć uwagę, do czego dochodzi. To jest wspólny mianownik, żeby ludzie czasami nie wyciągali jakichś tam wniosków niesłusznych, bo są jedyne słuszne wnioski w każdej religii i te słuszne wnioski, jedyne słuszne wnioski muszą być wyznawane, muszą być podtrzymywane. Prawda? Zwróć uwagę, że to jest też przygotowanie gruntu pod dobre interesa, nie? Tak, ale też pamiętaj o tym, odpowiadając sobie na pytanie odnośnie narodu wybranego. Dlaczego święty Paweł wtedy, w tamtych czasach tak mówił? On mówił z prostej przyczyny. Oni byli wszyscy w towarzystwie, bo to nie było tak, że Jezus przyszedł, pstryknął i teraz stali się chrześcijanie. Nie. Ci pierwsi chrześcijanie byli Żydami. Oni chodzili do synagogi, oni nauczali w synagodze. Oni czuli się jak ludzie, którzy wiedzą coś więcej, tak? Gdzie oni to poznali. Rabini ich strasznie nie lubili, oczywiście, i ten odłączenie się chrześcijan od judaizmu to był proces. Pierwotnie, nawet mówiąc, że to jest naród wybrany, brano pod uwagę, że ten naród wybrany, on zrozumie to, że Jezus był Mesjaszem. Oni zrozumieją ten błąd. Oni ten błąd naprawią, tak? I w tym przypadku święty Paweł o tym tak to mówił i tak to nauczał. Natomiast obecny judaizm nie ma kompletnie nic wspólnego z judaizmem z czasów Jezusa. Bądźmy realistami. Pamiętajmy też jeszcze o tym, że jak w Izraelu zaczęto studiować Pismo Święte, to ci ludzie, którzy tam byli, oni w ogóle nie znali hebrajskiego biblijnego. Tych naukowców izraelskich uczyli bibliści katolicy hebrajskiego. Tego biblijnego, bo tam był idisz, tak? No. Wiesz co, Arturze, ja powiem ci z mojej perspektywy, jak to wygląda, i tak na logikę ja to biorę. Ja wierzę, że może istnieć naród wybrany. Ja wierzę, że może istnieć grupa ludzi, która ma jakieś zadanie. I to zadanie, które, no nie wiem, zostało nadane przez Boga czy przez kogokolwiek. Ja tak jak mówię, ja nie wierzę w jednego wielkiego Boga, tylko wierzę w inne rzeczy. To jest inna sprawa, to jest moja osobista sprawa. W każdym razie ja uważam, że dokładnie tak jak tutaj powiedziałeś, to zadanie, które zostało nadane temu wybranemu narodowi, zostało zatracone i to zostało tak naprawdę wykorzystane w celu jakimś. Ten cel bardzo ładnie krystalizuje się teraz w oparciu o to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Czyli ten naród albo w jakiś sposób poprzez Talmud, dokładnie, poprzez tą interpretację, nadinterpretację, będzie mógł na przykład zdominować całą ziemię, będzie mógł zdominować pewne grupy etniczne lub nawet wszystkie regiony na przykład ziemskie w taki czy inny sposób. I czy to jest to wybranie i czy to jest ta misja, szczerze w to wątpię. Moim zdaniem, i to co ja mówię, to jest moje zdanie, moja opinia, moim zdaniem istniało dokładnie tak jak ty powiedziałeś, że nie ma Biblii jedynej Biblii nie ma. Istnieje wieloksięg, który został interpretowany i został złożony w tą Biblię. I moim zdaniem, tak jak mówię, kiedyś, dawno temu,
ktoś zorientował się, że to jest interpretowane w taki, a nie inny sposób i z tego może wyniknąć niezła heca, czego jesteśmy świadkami teraz. Mhm. I po prostu ten naród wybrany po prostu zatracił tak naprawdę swoją rolę, swoją funkcję. Nie wiem, ja tak to widzę, dlatego że dla mnie nie ma najmniejszego sensu, żeby jakiś miłościwy Bóg wybierał naród, stawiał go ponad inne narody i dawał mu przyzwolenie na to, żeby mordować, gwałcić, grabić i dokonywać jeszcze innych rzeczy, które są na przykład dokonywane teraz w strefie Gazy i w innych Wiesz co? regionach. Jak tak ciebie słucham, Sławek, to wpadł mi do głowy teraz tytuł, którym powinniśmy tak naprawdę nazwać ten dzisiejszy odcinek. Bo tak mi pojawił się tytuł, bo ja mam wrażenie, wiesz co, że w tej chwili, a może kiedyś na ten temat porozmawiamy sobie jeszcze, w mojej ocenie w chwili obecnej zaczyna się wojna o Europę. Wojna o Europę polegająca na tym, że na przykład to, co tobie podesłałem któregoś razu, Albania zdecydowała się wydzielić nawet nie 44 hektary, żeby zrobić muzułmański Watykan w Europie, tak? To po pierwsze. Pamiętaj o tym, że jeżeli Watykan katolicki by został przejęty, nazwijmy to, zostałby przejęty przez kwestie judaistyczne, a oficjalnie się mówi, że Watykan ma najlepszą na świecie siatkę wywiadowczą. Najlepszą. Dlaczego? Dlatego, że ma biskupów, ma parafię, ma dotarcie wszędzie. Ma dotarcie... I wszyscy chodzą się spowiadać przede wszystkim do księży, prawda? I to jest ta siatka informacyjna. I teraz zwróć uwagę jeszcze na tą kwestię. Zwróć uwagę na tą kwestię, że masz najlepszą siatkę. To masz dostęp wtedy naprawdę do wielu miejsc na świecie. Ale ten proces, o którym ja powiedziałem, o tym judaizacji, on się zaczął od Soboru Watykańskiego, przepraszam, od wyboru w sumie Jana XXIII, ale ja powiem o jeszcze jednym fakcie, bardzo istotnym. Ja mam bardzo duży żal, że w tym liście, skoro pojawia się święty Jan Paweł II, tak, no Żydom to było na rękę ogólnie, żeby on był uznany za świętego, bo potem można się powoływać, że on tak blisko judaizmu był, tak? Ogólnie. Tak samo jak i Niemcom Unii Europejskiej było na rękę, żeby Donald Tusk był przewodniczącym, załóżmy, czy kimś tam, nie? No bo to jest ich człowiek, nie? Natomiast chodzi mi o taką rzecz inną. Wiesz, żal mam, że w tym liście mówi się bardzo, a w ogóle, że się mówi bardzo często o Janie Pawle II, a nie mówi się o innym wielkim świętym papieżu, jakim był Pius X, który był troszeczkę wcześniej niż Jan Paweł II. I przytoczę sobie, albo pozwolę sobie przytoczyć taki cytat z rozmowy, no bo na początku XX wieku, w 1904 roku to było, na Watykanie pojawił się niejaki Herz. No nie? Herz to był taki twórca nowoczesnego ruchu sionistycznego i on wtedy szukał wsparcia dla utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. On szukał, żeby te wielkie mocarstwa jakąś tą przychylność pokazały, przyszedł właśnie do papieża i zdecydował się na taki śmiały krok, poszedł na audiencję do papieża, do Piusa X i z nim rozmawiał, żeby on poparł właśnie powstanie państwa żydowskiego w Palestynie. Został przyjęty przez Piusa X. Rozmowa była nawet uprzejma, jak potem opisał to w pamiętnikach, ale stwierdził, że była bardzo, bardzo chłodna i jednoznaczna. I wtedy właśnie Pius X, który później został zresztą obwołany świętym, on powiedział wprost do Herzla, to wynika z jego relacji, że nie możemy poprzeć tego ruchu, nie możemy uznać narodu żydowskiego. I on dalej powiedział jeszcze ostrzej, bo powiedział, Żydzi nie uznali naszego Pana, więc my nie możemy uznać narodu żydowskiego, tak? I to jest bardzo jasne, bo to jest sedno tego konfliktu, bo to nie była tylko polityka, ale to był naprawdę spór teologiczny, tak? Bo Herz mówił o narodzie, o historii, o prawie do ziemi, a papież Pius X patrzył przez pryzmat teologii i tej relacji do Chrystusa. I dla papieża Piusa X, który został uznany za świętego, to właśnie Kościół katolicki był tym nowym Izraelem, tak? I brak uznania Jezusa przez Żydów był kluczowy dla niego, więc powrót Żydów do Palestyny nie miał tak naprawdę uzasadnienia religijnego.
Herz wtedy wyszedł z tego spotkania bardzo To jest rozczarowany. bardzo ważne, to o czym tutaj mówisz, to jest bardzo ważne z punktu widzenia teologicznego i religii. No to nie miało racji bytu w tym momencie. I Herz wyszedł bardzo rozczarowany. On zrozumiał, że Kościół katolicki nigdy nie będzie sojusznikiem syjonizmu, a w tej chwili to się jakoś robi, bo protestanci robią syjonizm, więc próbuje się robić ten syjonizm, nazwijmy to, ten syjonizm próbuje się zrobić, wiesz, też ze strony katolickiej, nie? Ogólnie. No ale te słowa Piusa X są w mojej ocenie bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne, no nie? I szkoda, Czekaj, że Arturze, o tym się rzadko bo mówi. teraz tutaj powiedziałeś coś, co jest bardzo ważne. To jest ta zmiana, tu jest ten punkt przegięcia. To jest ten punkt krytyczny, w którym wszystko zaczęło iść w inną stronę. Jeżeli nie wiemy, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Watykan wiemy, i to ja mówię, Artur Nowak w swoich książkach opisuje wszystkie perypetie, może nie wszystkie, ale wiele perypetii watykańskich, w których walka o władzę, walka o pieniądze, pranie brudnych pieniędzy jest nagminne. I teraz wiesz, w jakim kierunku ja się skłaniam? Ja się skłaniam, że cały Watykan i wszystkie te dogmaty zostały po prostu wykupione, w jakiś monopol na te dogmaty, został wykupiony po prostu przez tą religię, po to, żeby możliwie w jakiś sposób je ukształtować tak, żeby służyła temu narodowi wybranemu. To mówię w cudzysłowie, narodowi wybranemu. I dla mnie to tak wygląda, powiem ci, Arturze, wiesz? Bo od tamtych czasów, od lat 50. właśnie zeszłego stulecia, zaraz po II wojnie światowej, to co się działo w Watykanie wiemy. Nawet na tym filmie Ojciec Chrzestny, nie wiem czy pamiętasz tą scenę, kiedy Jak do ten Watykanu Corleone, on tam pojechał, nie? dokładnie, Michael Corleone, No. on stara się uratować Watykan ze względu na ogromne długi, czyli czytaj błędną inwestycję, która zaowocowała tym, że tam były setki milionów dolarów po prostu pieniędzy, których brakowało. Tak? I to nie jest tylko film. To jest ponoć fakt historyczny, o którym mówi Artur Nowak w swoich książkach. I teraz zwróć uwagę, jeżeli masz do czynienia tutaj religia a pieniądze, co wygra? No nie chcę tutaj wam narzucać odpowiedzi, no ale wygląda na to, że pieniądze zawsze wygrywają. Co myślisz na ten temat? Istnieje tam jakiś wątek finansowy, No który oczywiście, no mógłby wiesz, na no jest przykład stara zasada, słuchaj, pekunia, nakierować? jest stara zasada pecunia non olet, nie? Pieniądze nie śmierdzą, tak? No właśnie. Więc to jest, wiesz, to jest stara zasada tego. Zresztą też były zawsze te afery z Bankiem Watykańskim, który różnej maści prania robił pieniędzy. Natomiast Oczywiście. pytanie, Ja wiesz, tutaj jeszcze tylko dodam, Artur, ja pamiętam jak przyjechałem do Anglii, ja byłem z bankiem HSBC. Ja pamiętam, że na moim koncie ja widziałem jakieś dziwne transakcje i to nie na moim głównym koncie, tylko tam były kilka kont oszczędnościowych. Widziałem, że tam pojawiały się jakieś kwoty pieniędzy do 1000 euro. Było tam 700, 800 euro. Ktoś przelał, za 2 dni po prostu one znikały stamtąd. I ja zażądałem wyjaśnień od tego banku, o co chodzi. To było w jakimś 2007-2008 roku. I ja pamiętam, że ponieważ oni nie udzielili mi żadnych informacji na ten temat, ciągle oni prowadzą dochodzenie. A na BBC wtedy pojawił się ogromny artykuł właśnie mówiący o tym, że Watykan pierze brudne pieniądze przez te właśnie banki, między innymi HSBC. I oni robią to w ten sposób. Przesyłają jakąś kwotę do 1000 euro, to jest ważne, dlatego że do 1000 euro była to transakcja nierejestrowana i bardzo trudno ją było wychwycić. Oni wysyłają to na miliony różnych kont, a później sprowadzają je jako przelew, jako darowiznę na jakieś tam konta jakiejś organizacji charytatywnej i w ten sposób pieniądze są wyprane. Także ja mówię tutaj, że to nie jest coś wyssane z palca i ja sam doświadczyłem tego, sam byłem świadkiem takich transakcji podejrzanych, dziwnych
I to nie tylko ja, dlatego że u Violety, u mojej żony były bardzo podobne transakcje i po prostu my zwróciliśmy uwagę, oczywiście zrezygnowaliśmy z tego banku i jesteśmy z całkiem innym teraz. Także dla mnie to, o czym ty powiedziałeś, że te wszystkie skandale, które miały miejsce, to nie było 50, 80 lat temu, to są naprawdę bardzo świeże rzeczy. Prawda? No oczywiście to gdzieś tam zawsze przechodzi, natomiast wiesz, bardzo często się mówi, kto ma tak naprawdę wpływy na Watykanie, dlaczego Dziwisza usunięto, bo za dużo wiedział, tak? Często się mówi o żydomasonerii, no nie, to nie jest też żadną tajemnicą, że wiesz, że na Watykanie niektórzy biskupi byli masonami, tak? Bo weźmy sobie kardynała Casaroliego, nie? Który też był w masonerii, podobno. Podobno w ogóle jeden z biskupów polskich oficjalnie jest, wiesz, w masonerii, to jest też ciekawe. Zresztą Franciszek, chyba kiedyś o tym mówiliśmy, on był członkiem honorowym Rotary Club w Buenos Aires, a te paramasońskie organizacje, takie jak Rotary Club, Kiwanis Club, Lions Club, one ogólnie, no też jest do tego odnośnik w Watykanie. Arturze, ja znowu tutaj przepraszam, ale muszę ci przerwać. Pamiętasz ten link, który ci podesłałem do tego artykułu i ja teraz go przeczytam. To jest na Interi, możecie sobie sprawdzić. Mafia masońska na ławie oskarżonych. Niebywałe zarzuty chyba, nie? w stolicy Francji. No. Proszę? To z Francji mówię, Tak. no. Tak, to z Francji. Sąd w Paryżu rozpoczął proces przeciwko 22 osobom, które oskarża się o morderstwo i inne przestępstwa na rzecz mafii masońskiej. Wśród oskarżonych znajdują się funkcjonariusze francuskiej policji, żołnierze, byli agenci wywiadu oraz biznesmeni. To ja myślę, że mówi samo za siebie. Znajdziecie ten artykuł bardzo łatwo na w internecie. Poczytajcie sobie. To tak a propos, jeżeli ktoś twierdziłby, że to są teorie spiskowe. No nie są. Już Nie, teraz oczywiście, że nie są. Zresztą w jednym z wywiadów, pamiętam w Polsce swego czasu, jak dano arcybiskupa Alfonsa Nossola na biskupa opolskiego, to bodajże w jednej gazecie padło takie stwierdzenie, że cały episkopat polski to banda Żydów, masonów i jeden Niemiec. No i on wtedy powiedział, no mnie jakoś rzeczywiście uczciwie potraktowali, nie? No bo Alfons Nossel był Niemcem, no nie? Także wiesz. Ogólnie. najdelikatniej go potraktowali, dlatego No, że bo powiedzieli, że cały episkopat polski to banda Żydów, masonów i jeden Niemiec, nie? No, także... No to czyli widzisz, tutaj dochodzimy już do sedna sprawy, czyli jeżeli tak naprawdę jest, że ta piąta kolumna w kościele, która się pojawiła w jakimś tam czasie i która zinfiltrowała ten kościół, no to kościół, chrześcijaństwo, dlatego że tak jak powiedziałeś, kościół ten katolicki to jest grupą wyznaniową, a nie religią samą w sobie, tak? Czyli w takim razie, skoro oni zinfiltrowali to, no to widzimy jaką potęgę, jaką moc ma ta grupa i to dzięki czemu? Dzięki pieniądzom. Ja tutaj powtarzam jeszcze raz i przytoczę tutaj, poczytajcie sobie te książki, które teraz są publikowane i mówię tutaj do Wojciecha Sumlińskiego, dr Ewy Kurek o Żydach, które są naprawdę bezcenne i ta wiedza, ja tak jak mówię, powtarzam jeszcze raz, każdy, kto poczuwa się, który uważa się za Polaka, powinien te książki przeczytać przynajmniej raz. Dobrze, skończyłem. Zero reklamy. No, słuchaj, temat można by ciągnąć, my być może będziemy do tego ja mówię, temat, który mi się zrodził, albo tytuł, który mi się zrodził dzisiaj, jak tak rozmawiamy, bo to jest taka dosyć inna, luźna rozmowa, raczej nie przygotowywana, ale taka spontaniczna. Tak. Ja powiem coś takiego, że właśnie mi się pojawił w głowie ten temat, ten tytuł Bitwa albo Wojna o Europę, bo ja mam wrażenie, że w tej chwili jest potężna wojna i gospodarcza, i wpływów, i religii w Europie. Dobrze, zgadzam się, ale będziemy musieli nagrać kolejny odcinek. I ja tutaj trochę zespoiluję angielskie wstawki. Ja mówię o czym ja chciałbym rozmawiać w następnym odcinku, mianowicie o tej książce Exo-Watykana, dlatego że tam widzimy, ja mówię, to nie jest dowód sam w sobie, ale tam widzimy ślady pewne, gdzie przygotowuje się grunt pod dobre interesy. No niestety właśnie, to będziemy sobie teraz spokojnie się... o tym Tak. możemy sobie o tym troszeczkę porozmawiać. Myślę, że to będzie... Myślę, że to będzie...
Tak, mówię wam, że w momencie, kiedy zaczniecie łączyć samodzielnie te kropki, no to obraz, który się jawi, on się krystalizuje coraz bardziej. I ja mówię, to nie jest coś, co jest napisane, wyryte w skale. Nie, dlatego że wielokrotnie widzieliśmy, że wszystkie te organizacje, które tak naprawdę zarządzają, one są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o zmianę strategii i o zmianę podejścia do pewnych rzeczy. One wykorzystują nadarzającą się okazję, czyli są oportunistami. I jeżeli jakieś wydarzenie wpłynie na daną sytuację geopolityczną po to, żeby na przykład uniemożliwić osiągnięcie jakiegoś celu lub wręcz umożliwić albo znacznie ułatwić osiągnięcie tego celu, te organizacje na pewno to wykorzystają. Dlatego musimy mieć na uwadze tutaj właśnie to, że to, co teraz się rozgrywa przed naszymi oczami, no to trzeba po prostu to obserwować i dołączyć, bo jest to czynnik, który jest bardzo, bardzo ważny w naszych debatach tutaj. To, co przewidujemy, to, o czym mówimy tydzień, 2 tygodnie czy rok temu, może już nie mieć racji bytu ze względu na to, że sytuacja geopolityczna zmieniła się w sposób nieprzewidywalny, nawet dla tych, którzy pociągają za sznurki. I to jest tutaj ważne. I my z Arturem, ja myślę, że będziemy obserwowali to i będziemy toczyli właśnie takie luźne debaty po to właśnie, żebyście wiedzieli przynajmniej nasze zdanie i żebyście mieli ten obraz sytuacji, który jest w polityce, i to jest dla tych, którzy mają ogromną awersję przeciwko właśnie oglądaniu telewizji czy czytaniu właśnie wiadomości. Prawda? No właśnie dlatego Arturze, chcemy być... chcesz coś dodać jeszcze? Chcemy być taką alternatywą. Ja na zakończenie tylko powiem, że ciekawi jesteśmy waszych komentarzy, bo dziś mówiliśmy, jak zauważyliście, o liście niby o miłości, który wywołał gniew, o diecezji, która nagle staje się centrum uwagi, no i o Kościele, który dziś stoi przed takim, bym powiedział, jednym pytaniem, czy ten Kościół prowadzi jeszcze prawdziwych wiernych, czy po prostu jest tak zagubiony, że sam szuka drogi. No ciekawi jesteśmy waszego zdania na ten temat. Ja tak samo jestem ciekaw i tutaj pamiętajcie, my szanujemy uczucia religijne każdej osoby i to bez względu na to, w co wierzycie. Jednakże tutaj należy zadać sobie pewne bardzo ważne pytania i te pytania będziecie musieli sobie zadać sami, a poszukiwanie odpowiedzi na te pytania, no ja myślę, że w tą drogę będziecie mogli wyruszyć razem z nami i ja myślę, że nawet przez jakiś czas, przynajmniej przez jakiś czas, będziemy mogli kroczyć razem tą drogą. No a później oczywiście każdy z was sobie wyrobi własną opinię na ten temat. Nie? No dobrze, Arturze, ja ci dziękuję też za rozmowę. Oczywiście ty zakańczasz, ty jesteś tutaj gospodarzem. Dzięki ogromne, ale wiesz. No, dzięki ogromne i do następnego spotkania. Pozdrawiamy serdecznie, czekamy na wasze komentarze. Udostępniajcie to jak tylko się da, gdzie tylko się da, znajomym, na forach dyskusyjnych, na forach społecznościowych. Im nas więcej, tym większa burza mózgów jest. I też podrzucacie nam wtedy tematy, które was interesują, albo do których chcielibyście, żebyśmy się po prostu odnieśli. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki Sławku raz jeszcze. Dziękuję Arturze i dziękuję widzom. Trzymajcie się. Do następnego razu.